Witamy z Jastarni, jednej z najpopularniejszych miejscowości na polskim wybrzeżu. Z naszego filmu dowiecie się, ile było jastarni, o granicy w jastarni, jaki tajemniczy budynek widać na horyzoncie. O najkrócej istniejącej latarni na polskim wybrzeżu oraz tej najmniejszej, Gdzie można obejrzeć film razem ze swoim psem. co mieściło się w Rettungsbudach. Jesteście gotowi? No to ruszamy. Położona na Półwyspie Helskim Jastarnia to jedno z najpopularniejszych miejsc wypoczynkowych nad polskim morzem. Możliwość korzystania z ciągnących się kilometrami plaż od strony otwartego morza i mniejszych od strony spokojnych wód Zatoki Puckiej przyciąga tysiące chętnych pragnących poleniuchować na plaży lub aktywnie uprawiać sporty wodne. Ale czy zawsze tak było? I w Jastarni nie ma nic do zobaczenia? Zanim pokażemy Wam najciekawsze miejsca, gdzie można spędzić czas i co warto zobaczyć, cofnijmy się do początków Jastarni. Jeszcze na samym początku naszej ery miejsce, gdzie znajduje się Jastarnia, nie było położone na półwyspie, tylko na jednej z wysepek, które z czasem przekształciły się w mierzeję, o czym opowiadaliśmy również w naszym filmie o Helu. Już wtedy istniała tu osada, której nazwy nie znamy. Skąd wzięła się nazwa i co oznacza słowo jastarnia, nie jest pewne. Według jednych od mitycznego boga wiosny, Jastrzeboga, do którego w czasach przedchrześcijańskich modlili się okoliczni rybacy. Według innych od kaszubskiego słowa jaster, czyli czegoś jasnego i błyszczącego, jak piaszczyste wzgórze pośród ciemnych lasów i morskiej wody, na którym wznosi się jastarnia. Aby lepiej poznać to mające nieco ponad 2,5 tysiąca mieszkańców miasteczko, warto udać się do jego najstarszej części. Choć większość domów jest współczesna, to zachował się układ wąskich uliczek. Od stuleci domy tu stały blisko siebie w zwartej zabudowie. Jastarnia była wioską rybacką, która zmagała się z silnymi wiatrami i wzburzoną wodą. Ludzie mieszkali blisko siebie, aby w razie zagrożenia wzajemnie sobie pomagać. Ponieważ na jałowym, piaszczystym pasku lądu, jakim jest półwysep, nie dało się założyć niemal żadnych upraw rolniczych, mieszkańcy byli zmuszeni wyruszać swoimi drewnianymi łodziami aż do dalekiego Gdańska, aby na tamtejszych rynkach sprzedawać połów i kupować niezbędne masło, jajka czy mąkę, a ich codzienna dieta opierała się przeważnie na słonych szprotkach i ziemniakach z maślanką. Domy w tamtych czasach wyglądały jak ten najstarszy zachowany dom przy ulicy Rynkowej. To chata rybacka, wzniesiona jeszcze w 1881 roku. Warto zwrócić uwagę, z czego została zbudowana. Ubodzy kaszubscy rybacy nie mieli tu lasów dających dobre drewno budowlane, więc wykorzystywali to, co wyrzuciło im samo morze. Solidne bale i deski pochodzące z wraków rozbitych, zatopionych w sztormach statków. Zarówno wewnątrz domu, jak i na zewnątrz prezentowane są oryginalne sprzęty rybackie. Miejsce to pozwala wczuć się w świat dawnej Kaszubszczyzny. Nad niewysokimi domami dominuje kościelna wieża. To neobarokowa świątynia pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Powstała z wielkim trudem na początku lat 30. w miejscu znacznie mniejszej drewnianej budowli.
Kiedy tylko przekroczycie jej progi, od razu rzuci wam się w oczy jej morski wystrój. Świątynię wymalowano w przepięknych, chłodnych tonacjach biało-niebiesko-seledynowych, ale to detale robią największe wrażenie. Naszą uwagę zwróciła spora ambona, która w całości ma kształt wielkiej, rybackiej łodzi, przedzierającej się przez wzburzone, wyrzeźbione w drewnie fale. Ponad głowami wisi żyrandol, uformowany w kształt wielkiej okrętowej kotwicy. Choć kościół nie ma jeszcze 100 lat, to czuć w nim klimat świata rybaków, którzy mieszkali w Jastarni od wielu wieków. Jastarnia po raz pierwszy pojawia się na kartach historii w XIV wieku w źródłach krzyżackich. Niewielka wieś z czasem powiększyła się o położony bliżej lasu przysiłek Bór. Od czasu pokonania Krzyżaków w wojnie 13-letniej cały Półwysep Helski należał do królów Polski, ale Zygmunt Stary przekazał Gdańskowi Hel z częścią Mierzei w zamian za dostęp do portów Elblągu. Granica między należącym do króla starostwem puckim i ziemiami należącymi do Gdańska przebiegała przez Jastarnię. I tak z jednej powstały 2 jastarnie. Po stronie zachodniej, królewskiej, znajdowała się wieś zwana Jastarnią Pucką, a po wschodniej Jastarnia Gdańska, zwana też Borem. W XVIII wieku granica między obiema jastarniami zamieniła się w granicę państwową w postaci rowu i parkanu. Po pierwszym rozbiorze Jastarnia Pucka została włączona do Prus, natomiast Jastarnia Gdańska, tak jak i Hel, pozostała częścią Polski przez kolejnych 20 lat do czasów drugiego rozbioru. Dopiero w odrodzonym po I wojnie światowej państwie polskim obie jastarnie zostały zjednoczone w jedną wieś. Granica między nimi zatarła się dzięki budowie linii kolejowej na początku lat 20. ze stacją w Borze. Właśnie koleją dotarliśmy do Jastarni. Z niewielkiej stacyjki można szybko dotrzeć przez wydmy na plażę od strony otwartego morza, albo udać się do miasta i na plażę nad Zatoką Pucką. Współcześnie podróż koleją czy samochodem wydają się czymś naturalnym, ale kiedyś dostęp drogą lądową był bardzo trudny i pierwsi turyści docierali tu drogą wodną. Kto był pierwszym gościem w Jastarni? Chyba nigdy się nie dowiemy. Jednym z pierwszych był pewien dziennikarz z Krakowa. Odwiedzając Gdańsk, usłyszał on o miejscowości, która według opowieści miejscowych to była istna Syberia. Na całym półwyspie jedna tylko znajduje się krowa, a i ta niekiedy służy proboszczowi za wierzchowca. Tą miejscowością była Jastarnia. Dziennikarz z towarzyszami podróży łodzią pokonał wody Zatoki Puckiej, a następnie na rękach został wyniesiony na ląd. Tam przybysze zostali ugoszczeni przez proboszcza, tego od krowy, który udostępnił im do kąpieli kabinę, bo tak kąpano się w XIX wieku. Po pierwszych gościach zaczęli przybywać kolejni. Na początku pomieszkiwali w rybackich chatach, ale prawdziwy rozwój Jastarni jako miejsca wypoczynku związany był z budową nowoczesnego portu nad brzegiem Zatoki Puckiej. Port ten powstał przede wszystkim dla statków rybackich, ale także do obsługi statków pasażerskich. Bazowały tu również okręty wojenne. Na początku wykopano kanał i zbudowano przystań. Do nowego portu zaczęły przypływać statki z pasażerami z Gdyni i Helu. Obsługująca to połączenie firma Żegluga Polska zbudowała tu pawilon z cukiernią, kawiarnią oraz miejscem na dancing.
Błyskawicznie zaczęli tu przybywać letnicy ze wszystkich stron odrodzonego kraju. Zaczęły rosnąć pierwsze murowane pensjonaty, luksusowe hotele w pobliskiej Juracie, a Jastarnia z cichej, ubogiej osady z drewnianymi chatami zaczęła niezwykle prężnie przeobrażać się w modny, luksusowy kurort. Niestety, ten sielankowy, radosny i beztroski rozwój został w brutalny sposób przerwany we wrześniu 1939 roku. 3 lata przed wybuchem II wojny światowej Jastarnia stała się ważnym elementem rejonu umocnionego Hel. To właśnie tutaj, gdzie pas lądu ma szerokość 450 metrów, zlokalizowano kluczowy ośrodek oporu Jastarnia. Pas obronny, w skład którego weszły ciężkie schrony bojowe, mające za zadanie powstrzymać lądowy marsz niemieckich wojsk w stronę Helu. Wojska niemieckie dotarły jednak tylko do rejonu Kuźnicy i same schrony nie były atakowane. Po kapitulacji były one wykorzystywane przez wojsko niemieckie, a po wojnie, do lat 70., przez wojsko polskie. Do schronów można dotrzeć spacerując alejkami w sosnowym lesie lub plażą. Są one całkiem nieźle zachowane, ale niestety padły ofiarą wandali i ich bazgrołów. Najgorzej wygląda stojący na plaży schron Sęp, którego ściany mają grubość od ponad 1 do ponad 3 metrów, a kopuła pancerna grubość 200 mm. Jego wnętrze jest zasypane piaskiem. Pobliski schron Saragossa jest w nieco lepszym stanie, ale i tu wandale zostawili swoje ślady. W najlepszym stanie jest kolejny schron, Sabała, który był też punktem dowodzenia pozycją. Ostatni ze schronów Sokół umieszczony został nad Zatoką Pucką. Z czasami wojny związany jest jeszcze jeden tajemniczy obiekt. Widać go z portu, w oddali na wodach Zatoki Puckiej. Znajduje się około 2 km od brzegu i jest pozostałością po niemieckim poligonie torpedowym, o którym opowiadaliśmy w naszym filmie o Gdyni. Betonowa budowla była wieżą obserwacyjną do testowania torped na spokojnych, płytkich wodach zatoki. Tajemniczo wyglądająca budowla pojawiła się w scenach serialu kryminalnego Zbrodnia. Jeśli komuś z Was podoba się ta budowla, to możecie ją kupić za niecałe 5 milionów złotych. Z dramatycznymi wydarzeniami II wojny światowej związane są dzieje tutejszej latarni. Zaledwie rok przed wojną polskie władze wzniosły w tym miejscu okazałą 25-metrową ażurową stalową konstrukcję z potężnym elektrycznym światłem, sprowadzonym na specjalne zamówienie z zagranicy. Niestety, kiedy wybuchła wojna, aby uniemożliwić niemieckim okrętom wojennym i bombowcom namierzenie polskich pozycji na wąskim półwyspie, latarnia, jako charakterystyczny punkt, została wysadzona w powietrze przez polskich saperów. Obecna, mająca nieco ponad 13 metrów wysokości latarnia, powstała w 1950 roku. Zbudowano ją dość sprytnie, wykorzystując odzyskaną kolumnę ze starego buczka mgłowego, zwanego nautofonem, który wcześniej stał w innej nadbałtyckiej latarni w Stilo. Latarnia nie jest udostępniona do zwiedzania, ale ta najniższa na polskim wybrzeżu latarnia stała się charakterystycznym symbolem Jastarni, a jej zautomatyzowane światło jest widoczne na odległość blisko 18,5 km, bezpiecznie prowadząc żeglarzy do brzegów. Dawniej, dla bezpieczeństwa żeglugi, w Jastarni znajdowała się też stacja ratownictwa morskiego. Uruchomiona została od strony otwartego morza już w 1870 roku. Łodzie ratownicze były przechowywane pod dachem w tzw. Rettungsbudach. Obecnie budynek ten mieści jeden z popularnych lokali gastronomicznych położonych blisko plaży. I to właśnie te plaże są głównym powodem popularności Jastarni, która kojarzy się z beztroskimi i aktywnymi letnimi wakacjami.
Geograficzny podział tej miejscowości stwarza fantastyczne warunki. Jeśli wolicie szeroki, złoty i sypki piasek, wystarczy krótki, 50-metrowy spacer przez piękny, żywiczny, sosnowy las, by znaleźć się na szerokich, na 40 metrów plażach od strony pełnego morza. Są tak rozległe, że można bez problemu znaleźć spokojne miejsce bez tłumu. Albo wręcz przeciwnie, są i takie jej części, gdzie gwarna atmosfera jest zapewniona. W pobliżu latarni jest jeszcze jeden obiekt, który zwrócił naszą uwagę. To sporej wielkości hotel, dom zdrojowy. Zaciekawiła nas jego nazwa i postanowiliśmy pogrzebać w historii tego miejsca. 2 lata przed wojną wybrano ten teren na budowę prestiżowego budynku domu zdrojowego, który miał przyciągnąć bogatszych gości. Budynek został oddany do użytku latem 1939 roku. Przetrwał on wojnę i był używany do różnych celów wypoczynkowych. Ostatecznie został sprywatyzowany. Nowy właściciel uznał, że budynek jest w złym stanie i na początku naszego stulecia został zastąpiony przez obecny hotel. W przeciwieństwie do otwartego morza, gdzie wody Bałtyku często pozostają chłodne, po stronie Zatoki Puckiej woda jest wyjątkowo płytka, dzięki czemu szybko się nagrzewa. Dodatkowym atutem jest wiatr, który niemal zawsze wieje w stronę brzegu. Dzięki temu miejsce to jest rajem dla fanów deski. Działają tu liczne profesjonalne szkółki windsurfingowe i kitesurfingowe, gdzie każdy, bez względu na wiek, może rozpocząć swoją przygodę z wiatrem i wodą. Nad wodami zatoki można też wypoczywać w mniej aktywny sposób. Jest tu plaża, molo, a także drewniane pomosty, idealne do spacerów w ciągu dnia, jak i wieczorem. Można nimi dotrzeć do portu. Nadal tu cumują liczne statki rybackie, niektóre zabierające w morze już tylko wędkarzy, albo wypływające w krótkie rejsy wycieczkowe. Niestety nie odbywają się one zbyt często i nie udało nam się sfilmować takiego rejsu. Współczesny port to także marina jachtowa. Jastarnia jest idealnym miejscem dla żeglarzy. Cumują tu nowoczesne jachty, ale warto zwrócić uwagę na nieliczne pomeranki. To tradycyjne kaszubskie łodzie rybackie. Widać, że ich właściciele włożyli dużo serca, by utrzymywać je w bardzo dobrym stanie. Warto obejść cały port. Od falochronów roztacza się rozległa panorama i często bardzo dobrze widać Gdynię, położoną po drugiej stronie zatoki. Mało kto wie, że Jastarnia ma swoje własne lotnisko. Właściwie to lądowisko, z którego startują samoloty widokowe i spadochroniarze, a w razie potrzeby lądują też śmigłowce ratunkowe. Kto był nad Bałtykiem wie, że pogoda bywa kapryśna. Gdy pada deszcz, można pójść do kina, a Jastarnia ma kino wyjątkowe. Przy ulicy Portowej 10 działa zabytkowe, niesamowicie klimatyczne kino Żeglarz. To bodaj ostatnie tak stare, autentyczne kino na całym Półwyspie Helskim, z historią sięgającą jeszcze czasów wojny. Utrzymane we wspaniałym klimacie retro, wyświetla nowości, ale często również korzysta z prawdziwych historycznych taśm 35 mm. Co więcej, to niesamowicie przyjazne miejsce zaprasza w swoje progi kinomanów razem z ich czworonożnymi, szczekającymi przyjaciółmi, udowadniając, że Jastarnia to miejscowość z wielkim, otwartym sercem i absolutnie niepowtarzalnym klimatem. Nasza wizyta w Jastarni powoli dobiega końca.
urokliwe zaułki dawnej rybackiej wioski, malowniczy port rybacki, bezkresne bałtyckie plaże, spokojne wody Zatoki Puckiej to tylko kilka powodów, dla których warto przyjechać do Jastarni. Napiszcie nam w komentarzach, czy w takich miejscach wolicie leniwe opalanie się, uprawianie sportów wodnych, czy może szukacie raczej historii z latarką w ręku. Jeśli interesują Cię podróże po Polsce z historią w tle, to zasubskrybuj nasz kanał. Możesz również zostać patronem naszego kanału. Potrzebne informacje znajdziesz w opisie pod tym filmem. Dziękujemy za poświęcony czas, za oglądanie tego filmu, łapka w górę i do kolejnego odcinka.